Dashbur, koledzy i koleżanki. Witam też wszystkich innych miłośników przyrody zebranych wokół kanału. Jesteśmy dzisiaj w tym samym obwodzie co ostatnio, ale na zupełnie innym łowisku. Również ścierniska, ale mamy tutaj ścierniska żyta. Jest taka kępa drzew i za tą kępą jest owiec. Nieskoszony, bo on jest zniszczony totalnie, więc go chyba nikt nawet nie będzie kosił. On już jest tak zostawiony na pastwę losu, a tak naprawdę dzików i jeleni. Rozjeżdżałem się tu już wstępnie. Widzieliście, no bo zaraz wam pokażę. Jelenie sobie zeszły, chyba je spłoszyłem. Sarny, liska widziałem. Zaraz spróbujemy go przywabić, bo jeszcze nie miałem ani broni załadowanej, ani nic, tylko tak sobie wyjrzałem. Więc gdzieś tu się kręci. Spodziewam się tutaj dzików, bo obtropiłem ostatnio i są tu ich tropy. Więc dzisiaj nie siadamy, tylko od razu ruszamy w podkład i będę chodził i spróbujemy coś upolować, coś spotkać. Jestem dzisiaj sam, także w razie gdyby się udało coś strzelić, to będę wyzwaniał kolegów, którzy też są na polowaniu, ale w innych łowiskach. Jeden z kolegów jest tam, gdzie ostatnio widzieliśmy dziki, więc może mu się podarzy, może wyjdą mu tak, że będzie miał jak strzelać. Tego mu życzę. Widzimy się za chwilę. Coś tu łazi. Tak jak wspomniałem, już na pierwszym ściernisku, oprócz saren, udało mi się spotkać niewielką chmarę jeleni. 3 łanie i 2 cielaki szybko postanowiły opuścić pole i skryć się w wysokich trawach. Mojej uwadze nie umknął też lis, mieszkujący całkiem niedaleko. Jednak wtedy nie byłem jeszcze gotowy na strzał. Spokojnie, jeszcze dziś się z nim spotkamy. Na kolejnym ściernisku znów pojawiły się sarny i spora ilość jeleni. Niestety to właśnie w tym miejscu najbardziej liczyłem na spotkanie dzików. No nie było ich. Udało się za to nagrać ciekawą scenę. Młody koźlak spłoszony desperacko szukał mamy w wysokim owsie. Widać to oddaliła się na chwilę, by oddać się magii Rui. Tego wieczoru jeleni było naprawdę mnóstwo. Intensywnie żerując z łbem pochylonym do dołu, często sprawiały wrażenie, jakby mogły być dzikami. Musiałem za każdym razem czekać, aż podniosą głowę, by mieć pewność, z czym mam do czynienia. Pierwszy obchód i wstępny rekonesans miałem już za sobą. Postanowiłem wrócić na miejsce, gdzie wcześniej spotkałem lisa. Wiatr był tam idealny, a widoczność całego ścierniska doskonała. Spróbowałem zwabić go kilkoma krótkimi dźwiękami imitującymi kniazianie zająca. Ledwo schowałem wabik do kieszeni i przyłożyłem termowizor do oka, a już zauważyłem pędzącego w moją stronę lisa. Czasu było naprawdę niewiele. Byłem pewien, że uruchomiłem nagrywanie w celowniku. Niestety w tym ferworze zapomniałem tego zrobić i strzału nie udało się nagrać. Ale spokojnie, jeszcze dziś zobaczycie moment oddania strzału. Obiecuję. Rudzielec padł praktycznie w ogniu. Dałem mu chwilę na spokojne spisanie testamentu. W międzyczasie postanowiłem sprawdzić jeszcze jedno ściernisko za moimi plecami, a dopiero potem wrócić do strzelonego lisa. Co ciekawe, widać wyraźnie, jak sarny czują się bezpiecznie w środku ciemnej nocy. Choć strzał padł całkiem niedaleko, nie wykazały większego zaniepokojenia. Podniosły wprawdzie łby, jakby próbowały namierzyć źródło zagrożenia, ale nie rzuciły się do panicznej ucieczki. To bardzo dobrze świadczy o tym łowisku. Można wysnuć wniosek, że zwierzyna nie ma tu do czynienia z kłusowniczymi zachowaniami, dlatego nie boi się ani odgłosu strzałów, ani przejeżdżających w nocy samochodów. Sprawdziłem kolejne pole, na którym były tylko 2 jelenie, prawdopodobnie byki, ale podchód w celu obejrzenia ich porosza nie miał większego sensu, bo wiatr wiał centralnie na nie. Postanowiłem wrócić i obejrzeć lisa, którego udało mi się przed chwilą strzelić. Ale wtedy wydarzyło się coś bardzo dziwnego. Gdy tylko wróciłem na miejsce, zobaczyłem, że między polną dróżką wjeżdża jakiś samochód. Po chwili auto zatrzymało się i ktoś z niego wysiadł. Otworzył bagażnik i wyjął podłużny przedmiot. Moja pierwsza myśl? Kłusownik. Trochę się przestraszyłem, żeby tylko nie próbował do mnie strzelić. Od razu przypomniała mi się historia mojego wujka, również myśliwego. Kiedyś podczas nocnego polowania miał on to nieszczęście spotkać kłusowników, którzy polowali z tradycyjną optyką oraz latarką. Zatrzymali się na skraju pola, poświecili w jego stronę i zobaczyli światło odbijające się od jego oczu. Myśląc, że to jakieś zwierzę, oddali w jego kierunku strzał. Na szczęście niecelny. Ten szybko padł na ziemię i również odpalił swoją latarkę, a ci w popłochu uciekli. Brzmi niewiarygodnie? Wiem, ale niestety takie sytuacje się zdarzają, na szczęście coraz rzadziej. Przy obecnej technologii takie akty kłusownictwa stały się dla nich zbyt ryzykowne. Są dużo łatwiejsi do namierzenia. Ale wracając do tematu.
Po chwili ten człowiek przykucnął i zaczął się dziwnie zachowywać. Moja druga myśl, będzie coś zakopywał. Przeszły mnie ciarki. Mam nadzieję, że zaraz nie wyciągnie z bagażnika jakiegoś trupa. Ale zamiast tego zaczął się oddalać i ruszył w kierunku gospodarstw. Przez myśl mi przemknęło, że może to być jakaś próba włamania do pobliskich gospodarstw. Po dłuższej obserwacji stało się jasne, że jego celem jest coś pod ziemią. Może ma tam coś zakopane. Raczej nic legalnego, skoro robi to w środku nocy, w środku pola. Cała sytuacja trwała bardzo długo. W tym miejscu chciałbym nadmienić, iż mimo, że dystans jaki nas dzielił to około 500 metrów, nie dało się go pomylić z dzikiem. Jak sami widzicie, byłoby to dość trudne. Sylwetka człowieka jest dość charakterystyczna w takich warunkach. Ale przyznajcie sami, czy to nie jest proszenie się o kłopoty? Kto normalny robi takie rzeczy w środku nocy? Obserwuję go dalej. Za jakiś czas przyjeżdżający drogą samochód zaczął wyraźnie i długo trąbić, jakby w celu ostrzeżenia go przed jakimś nadchodzącym zagrożeniem. Ten momentalnie się rozpłynął, ale auto pozostało. Wiedziałem, że musi się gdzieś kryć. Po jakichś 5 minutach wrócił na swoje miejsce i kontynuował wykopki. Po chwili usłyszałem charakterystyczny dźwięk. Okazało się, że nasz podejrzany chodzi z wykrywaczem metalu i przeszukuje łąkę. Scenariusze są dwa. Albo jakiś archeolog amator, chodzący z wykrywaczem metalu w nocy, ponieważ w dzień jest to teraz zakazane, albo szukał konkretnej rzeczy, wcześniej zakopanej przez niego lub kogoś, kto wskazał mu to miejsce. To trwało zbyt długo. Nie dość, że spłoszył mi z pola całą zwierzynę, to jeszcze teraz tracę swój cenny czas. Zapaliłem latarkę w celu sprawdzenia jego reakcji. Na początku niezbyt się przejął, ale po jakichś 2 minutach, gdy zacząłem szukać strzelanego lisa, wrócił on do samochodu i odjechał. Takie sytuacje jak ta utwierdzają mnie tylko w jednym. Nie istnieje takie pojęcie jak nudne wyjście na polowanie. Zawsze coś. Co prawda wolałbym takiej akurat sytuacji mieć jak najmniej, a zamiast tego spotkać na przykład 100-kilogramowego odyńca. Ale prawda jest taka, że nigdy nie wiemy, co może nas spotkać podczas polowania. Dajcie proszę znać w komentarzu, co o tym sądzicie i czy może mieliście kiedyś podobną sytuację i jak się zachowaliście. No i tak, koledzy, udało się strzelić liska. Przeszedłem się wzdłuż pola, wróciłem, zawabiłem i nie zdążyłem wabika schować do kieszeni. Patrzę w termobieg, nie, sprintem na mnie. Szybko broń napastorał i udało się strzelić. Mówię, dobra, jak Hubert podarzył, to robię jeszcze jedną rundkę. A tu jakieś auto wjeżdża. Chłop mi strachu narobił. Patrzę, ktoś wysiada, idzie z łopatą, zaczyna coś kopać. Po środku niczego. W środku nocy, no trochę nietypowa sytuacja. No ale zauważyłem, że macha ręką, tak, nie? Czyli z wykrywaczy metalu teraz chyba chodzą po nocy, jak to jest nielegalne. Zapaliłem latarkę, żeby podejść do lisa. Wsiadł w auto i odjechał. Ale trochę Pietra mi narobił. I co, będzie jakiegoś trupa zakopywał, czy co? No nic. Idziemy polować dalej. To pole już mamy obcykane. Może jeszcze tutaj wrócę tylko zajrzeć, ale teraz jadę na kolejne. Do zobaczenia. Tej nocy zajrzałem jeszcze na kilka pól i na każdym z nich spotkałem jelenie. Nie były to duże chmary. Od 5 do 10 sztuk. A gdybym miał zliczyć wszystkie sztuki, które tego wieczoru spotkałem, z pewnością nie dałbym rady. Dodatkowo trafiłem na wiele samotnie żerujących byków, które zapewne próbowały na ostatnią chwilę nabrać masy przed zbliżającym się rykowiskiem. Oczywiście, jak to zwykle bywa, sarny również nie próżnowały.
Przy jednej z mniejszych chmar zatrzymałem się na dłużej. Miałem wrażenie, że pomiędzy jeleniami żeruje pojedynczy dzik. Jednak po chwili obserwacji doszedłem do wniosku, że to raczej inne zwierzę, bo było zbyt mało ruchliwe jak na dzika. Po krótkiej obserwacji ruszyłem dalej. Zwierzyna tej nocy była wyjątkowo aktywna, więc zakładam, że wszystkie dziki przeniosły się już na kukurydzę. Inaczej na pewno udałoby się je spotkać. To jest cenna wskazówka. Na następnym wyjściu na pewno zmienię taktykę i skupię się właśnie na kukurydziskach. Po sprawdzeniu wszystkich ściernisk na tym łowisku wróciłem na to pierwsze, na którym zaczynałem dzisiejszą przygodę. Moją uwagę przykuł żerujący na środku pola byk. Wiatr miałem idealny, więc próbowałem go podejść, żeby móc obejrzeć z noktowizji, co ma na głowie. Chociaż już teraz jego poroże bardzo ładnie odznaczało się w termowizji za sprawą jeszcze niewytartego, ukrwionego scypułu. Rozstawiłem pastorał do lepszej stabilizacji i pierwszy rzut oka z około 130 metrów. Widać, że to bardzo przyszłościowy i wysoki szpicak. Młody byczek z cienką szyją i dumnie wysoko noszonym łbem. Podszedłem jeszcze 30 metrów. Teraz widok był troszeczkę lepszy. Obserwowanie tych pięknych, szlachetnych zwierząt zawsze napawa mnie takim jakimś spokojem. To zupełnie inne emocje niż przy spotkaniu z dzikiem. Mógłbym na nie patrzeć przez całą noc. Gdy młody byczek się już oddalił, przeszedłem na kolejne ściernisko.
Po 5 minutach wróciłem. Moim oczom ukazał się kolejny byk idący tą samą ścieżką co jego młodszy kolega. Ten byk był zdecydowanie starszy od poprzedniego, o znacznie silniejszej tuszy, a głowę jego zdobił przepiękny wieniec w formie nieregularnego dwunastaka obustronnie koronnego. Byk nie wyglądał na jakiegoś wyjątkowo starego, więc bardzo możliwe, że nie jest to jeszcze jego szczytowa forma. Wiem, że celowniki termowizyjne mają wiele zalet, ale właśnie dzięki takim chwilom jak ta doceniam noktowizję. Fajnie byłoby połączyć jedno z drugim, ale niestety urządzenia, które oferują jedną i drugą opcję, są jeszcze poza moim zasięgiem. Po jakichś 10 minutach na pole wyszedł kolejny byk, a pod jego nogami dostrzegłem bardzo żwawo poruszającego się lisa. Zwierzak zmierzał prosto w moim kierunku, więc postanowiłem podejść również w jego stronę. Kiedy znalazł się już w zasięgu strzału, nagle coś innego przykuło jego uwagę i zawrócił. Obawiałem się, że jestem trochę za blisko, by użyć dość głośnego wabika. Mogłoby go to spłoszyć. Poczekałem więc, aż trochę się oddali i dopiero wtedy zacząłem kniaziać. Reakcja była natychmiastowa. Lis momentalnie wystrzelił w moją stronę. Szybko złapałem go w krzyż, czekając na odpowiedni moment, aż się zatrzyma. Niestety pech chciał, że lekko zahaczyłem ręką i rozregulowałem ostrość. Na szczęście nadal widziałem cel wystarczająco dobrze. Lis podszedł na jakieś 15 metrów, zatrzymał się na chwilę i wtedy oddałem strzał. Rudzielec padł w ogniu. No, widzimy się ponownie. Mamy dwa liski strzelone praktycznie obok siebie, może ze 100 metrów dalej. To jest ten psiur, którego strzeliliśmy najpierw wcześniej i teraz do kompletu jeszcze suczka, więc mamy parkę. Naprawdę, może ze 100 metrów od siebie wróciłem na to ściernisko, gdzie strzelałem tego pierwszego lisa. No i patrzę, na samym środku byk. No to mówię, podejdę, obejrzę sobie, co tam ma na głowie. Jego tropem, może nie jego tropem, bo podejrzewam, że oba szły za jakąś grzejącą się łanią, dlatego szły w tym samym kierunku. 5 minut później może szedł kolejny byk, już byczysko, znacznie starsze. Widać, że gruba szyja, nisko niesiony łeb, praktycznie na równi z grzbietem. Jeśli dobrze liczyłem, dwunastak regularny, obustronnie koronny. No słuchajcie, polowanie udane, jak najbardziej. Dzików dzisiaj nie widzieliśmy, ale mamy dwa lisy, oba na kniazianie predatorem. No szły jak głupie. Jeden i drugi, no sprint. Ledwo było czasu zareagować, żeby odstawić termo od oka i dobrze wycelować. No ta suczka to na jakieś 15 metrów była strzelana i ona cały czas praktycznie biegła. Ja tylko czekałem, aż ona się zatrzyma, bo mówię, zaraz mnie zobaczy. No ale udało się. Wiem, że oni na tym boku leżą, ale no ja strzelam z 8. No, drugich boków, że tak powiem, nie ma.
Więc z tego powodu są tak ułożone. Słuchajcie, zapraszam Was do poprzednich odcinków, jeśli nie widzieliście, do zostawienia łapki, komentarza i subskrypcji, żeby rozwijać kanał. Bardzo mnie to motywuje i bardzo dziękuję Wam za wszystkie pozytywne reakcje pod poprzednimi filmami. Naprawdę bardzo to doceniam. Do zobaczenia w następnym odcinku. Dashbur.